Wśród moich prac teatralnych może jeszcze jedna zasługuje na uwagę. Mianowicie stan wojenny spowodował, że środowisko aktorskie założyło protest, przestało grać w telewizji, uważając i słusznie, że telewizja kłamie. W związku z tym zaczęliśmy tworzyć jakieś próby, jakby można było tych aktorów, którzy z całą świadomością, ze swoimi znanymi nazwiskami demonstrują, że nie występują w telewizji, jakby to można było zrobić z nimi jakąś manifestację, która by, której nie zagroziłyby władze polityczne, która byłaby oczywiście eksterytorialnym terenem, gdzie można było taką rzecz podjąć, był kościół. I w Warszawie, w kościele na Żytniej były wystawy niezależnej sztuki, wcale nie religijnej, ale z całą świadomością artyści wystawiali tam, żeby ich nazwiska właśnie świadczyły o tym, że są przeciw. I w tymże kościele na Żytniej postanowiliśmy zrobić przedstawienie ze znanymi aktorami, właśnie żeby tacy aktorzy jak Krystyna Janda, Daniel Olbrychski, Olgierd Łukaszewicz i inni mogli wystąpić w manifestacji, która jest zupełnie niezależna. Jako materiał literacki nie sięgnąłem, bo najpierw rozmawialiśmy o tym, czy by nie stworzyć takiej specjalnej sztuki. W kościele temat religijny. I Ernest Bryl napisał sztukę wierszem, która jest wydarzeniem w Wieczerniku i tuż po, kiedy Chrystus zostaje pojmany. Bo czegośmy chcieli? Chcieliśmy zrobić na Wielkanoc przedstawienie o nadziei. Że jak to jest możliwe, że wierzyli, że ci uczniowie tak bardzo wierzyli w swojego mistrza. W momencie, kiedy on został aresztowany, kiedy zagraża mu śmierć, nagle wszyscy się rozproszyli, wszyscy uciekli. W związku z tym to jest to, czego nie ma w Ewangelii, a co możemy się domyśleć, właśnie ten popłoch, jak się znaleźć, jak się odnaleźć, i nadzieja, że przyjdzie zmartwychwstanie.